Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Ostatnio mogliście oglądać film, w którym wybrałem się po materiał na skład drewna. Ten, kto nie widział, tu u góry się wyświetla w karcie. Można sobie oczywiście zerknąć. Przywiozłem ten materiał i jeszcze coś tam mam z tyłu, ale to jest zwykła tarcica dębowa, więc myślę, że to jest dla Was już jakby oczywista rzecz, że taka tarcica u mnie się na kanale przewija. Natomiast to był monolit, który był przecięty na pół. Mamy dwa kawałki. Ja już sobie mniej więcej to rozrysowałem, czyli tu będzie jedno cięcie, tu będzie cięcie numer 2. Rozcinamy to najpierw na pół, później będę robił z tego belki, bo stolik kawowy, który robię, będzie miał taki efekt robienia z osobnych belek. Dostałem pozwolenie od klientki, żebym troszeczkę go podrasował, czyli nie tylko samo szczotkowanie i bejcowanie tą bejcą sopór, którą robię tak naprawdę wszystkie meble do tego domu, ale mogę również troszeczkę się tutaj pobawić, gdzieś tam jakiś tarnik wjedzie, coś bardziej zniszczę, coś bardziej podrasuję, tak żeby to naprawdę wyglądało na stare i takie typowo rustykalne, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie ładny, mam nadzieję, że efekt spodoba się mojej klientce, no i Wam widzom. Także żeby też nie przedłużać tego mojego gadania, zabieram się za rozkrój tego materiału, tak żebym mógł sobie po rozkroju również chwilę poleżeć. No to dobra, to co? Słuchawki na uszy, okulary i zaczynamy. Zapraszam na film. I tak jak mogliście zobaczyć, przed chwilą strugałem moje kantówki po tym, jak je wcześniej zalewałem żywicą. Gdzieś tam jeszcze musiałem tą żywicę uzupełnić, więc zostawiłem sobie troszeczkę na dodatku, żeby to jutro dostrugać na wymiar. Wiadomo, potem będzie docinanie, no i cała ta zabawa z tym postarzaniem tych kantówek. No i resztę zresztą zobaczycie w filmie. Natomiast muszę teraz przystąpić do robienia nogi. Noga będzie miała formę kwadratu, wysokość 31,5 cm, także muszę rozciąć tą dębinę, rozciąć na lamele, odłożyć na bok, żeby się rozprężyła, a następnie będziemy to strugać i kleić. Zresztą całość, resztę zobaczycie już w dalszej części filmu. Słuchawki, okulary, odciąg i lecimy z tematem.
W ostatnim filmie, gdzie wykonywałem fronty meblowe, jeden z moich widzów napisał mi komentarz, gdzie oznaczyłem firmę Sopór jako partnera filmu, że nawet nie podałem koloru. I nie chcąc popełniać tego błędu po raz drugi, tak jak mówię, jest to firma Sopór, bejca kolor trawiatta i tą bejcą te wszystkie fronty, jak i teraz ten stolik kawowy, te meble, które wykonywałem, są tym kolorem zrobione, kolorem trawiatta. Blat jest gotowy, samego bejcowania nie będę kręcił i lakierowania, to zobaczycie w momencie, gdy już to będzie gotowe, natomiast jak widzieliście przed chwilą wyciągnąłem nogę ze ścisków i zabieramy się teraz za obrabianie tej nogi, bo trochę pracy przy niej oczywiście jest. To ja lecę bejcować i widzimy się za chwilę przy nodze. No i moi drodzy, dotarliśmy do końca tego filmu. Jak widzicie, ten okazały stolik kawowy gotowy, 90 na 90, wysokość 40 cm, drewno dębowe, przeze mnie zniszczone, szczotkowane, tarnikowane, formowane właśnie na te belki, miejscami zalewane żywicą, te wszystkie pęknięcia było trzeba uzupełnić. Dostałem wolną rękę, więc mogłem się pobawić, mogłem się wyżyć, dostałem inwencji twórczej i stworzyłem oto właśnie taki stolik kawowy. Mam nadzieję, że klientom będzie się on podobał, bo jeszcze go nie widzieli. Także pracy było przy nim sporo i mam nadzieję, że również Wam ta moja praca się podoba. Zdjęcia będziecie mogli zobaczyć na social mediach. Ja oczywiście pokażę Wam to wszystko z bliska, jak to wygląda. Ile pracy było, to widzieliście oczywiście w filmie. Natomiast jeśli przypadkiem jesteś klientem i chciałbyś taki stolik u siebie w salonie, napisz do mnie i chętnie taki wykonam. Mogę również inny. Wiadomo, każdemu z nas podoba się coś innego. No dobra, moi drodzy, żeby też nie przedłużać już tego filmu, tak jak widzicie, stół naprawdę fajny. Pokazuję Wam go z bliska. Życzę miłej niedzieli. Zapraszam na Instagrama, zapraszam na Facebooka. Sęki wióry dziury. Do zobaczenia. Cześć!